Szybsze i wygodniejsze podróżowanie, czystsze środowisko i chroniona przyroda, lepsza diagnostyka w szpitalach i nowoczesne ratownictwo, atrakcyjne ośrodki kultury i odnowione zabytki. To już się dzieje. Wszystkie te zmiany i wiele innych wspiera program Infrastruktura i Środowisko. Wystarczy uważnie się rozejrzeć, by dostrzec efekty jego obecności wokół nas. Sprawdźmy, kto realizuje projekty z programu. Samorządy, administracja rządowa, duże przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szpitale, instytucje kultury, szkoły, fundacje i stowarzyszenia, kościoły. A kto z nich korzysta? To my wszyscy. Każdy z nas, kto podróżuje nową autostradą, mieszka w docieplonym budynku, korzysta z pomocy medycznej w szpitalu, zwiedza ciekawe zabytki czy odpoczywa w miejskim parku. Zresztą zobaczcie sami. Marek ma firmę transportową. Zaczynał od jednej ciężarówki, teraz ma ich 40. Jego firma rozwijała się w tym samym czasie, gdy w Polsce rozwijała się sieć autostrad i dróg ekspresowych. Teraz powstają kolejne, łącząc ze sobą największe polskie miasta. A Marek rozwija dalej swoją firmę, korzystając z nowoczesnych i bezpieczniejszych dróg i tak potrzebnych obwodnic miast. Podobnie jak my wszyscy, kiedy podróżujemy po Polsce różnymi środkami transportu. Pani Teresa mieszka w starszej części miasta. Jest tam bardzo ładnie, ale pani Teresa od dawna zimą nie mogła dogrzać mieszkania. Dokuczało jej też zanieczyszczone powietrze. To sprawka starych pieców węglowych. Ale to się już zmienia. Dzięki programowi spółdzielnia mieszkaniowa zainwestowała w nowe systemy grzewcze, ociepliła budynki i wymieniła okna. Teraz będzie ciepło i zdrowiej oraz taniej. Pani Teresa będzie płacić niższe rachunki. Monika jest ratownikiem medycznym, kocha pomagać ludziom. A teraz może robić to jeszcze lepiej, ponieważ dzięki programowi w jej szpitalu powstał nowoczesny oddział ratunkowy oraz wybudowano lądowisko dla śmigłowca ratunkowego. Praca Moniki jest teraz zdecydowanie łatwiejsza. Jan jest pilotem wycieczek po swoim ukochanym, rodzinnym mieście. Z dumą pokazuje turystom malownicze uliczki i odnowione zabytki. I z każdym miesiącem ma do pokazywania coraz więcej, a turyści coraz więcej do fotografowania, bo program sfinansował renowację najcenniejszych zabytków w mieście, którymi Jan może się pochwalić przed kolejnymi turystami. I nawet zaczął się już uczyć nowych języków obcych. Buona fortuna, Jan! Bogdan jest zapalonym sportowcem. Biega rano i wieczorem. A gdy spadnie śnieg... Tak, zgadliście. Biega dalej, na nartach biegowych. Nie uwierzycie, ale kiedyś Bogdan ważył 120 kg, a park, w którym trenuje, był zdegradowanym nieużytkiem. Ale dzięki programowi miasto zdobyło środki na urządzenie terenów zielonych. To tylko kilka przykładów na to, jak program Infrastruktura i Środowisko pozytywnie zmienia nasze życie. Jakie będą jego efekty? 2045 km nowych dróg i autostrad, 625 km zmodernizowanych dróg kolejowych, 180 nowych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, 591 km nowych lub wyremontowanych linii gazociągów, 452 zmodernizowane energetycznie budynki, 90 nowoczesnych oddziałów ratunkowych, 67 zabytków i obiektów kultury objętych wsparciem i wiele innych. Łączna wartość programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 27,4 miliarda euro. Dowiedz się więcej o programie Infrastruktura i Środowisko.